Ja opowiadam o tym, że bojer to jest jacht żeglujący po lodzie na 3 płozach lub łyżwach, bo ludzie nie zawsze wiedzą, co to jest płoza, więc jak ktoś nie bierze oczy na bok, to mówimy, że to są takie łyżwy 3, jedna z przodu sterująca, 2 boczne, z żaglem, która porusza się po lodzie i no większość ludzi już wie, co to jest. Dużo mało osób to wie, ale że ja mam tutaj zamrażarkę i też chłodzę te płozy do takiej temperatury, jaka panuje na lodzie. Wszyscy czekają na mrozy, żeby przy mrozach ostrzyć te płozy. Ja sobie ułatwiłem zadanie i kupiłem tutaj zamrażarkę. I jak chcę zobaczyć, jak płoza ma wyglądać, jak moja płoza będzie wyglądać podczas takich regat, gdzie jest -10, to wkładam ją sobie do tej zamrażarki, wyciągam i widzę jej dokładny kształt. Często jest tak, że zawodnicy na przykład po takich regatach na dużym mrozie się okazuje, że nie mają jazdy, nie mają szybkości, coś się dzieje z ich płozami. Okazuje się, że płoza zmieniła swój kształt, zrobiła się na przykład wklęsła i zrobił się dół na dole i no nie ma jakby przez to szybkości. No i to właśnie po to jest ta zamrażarka. Sytuacja jest taka, że jeżeli spadnie za dużo śniegu tutaj, będziemy szukali akwenu, gdzie jest mniej śniegu. Ale z tych wszystkich relacji wychodzi na to, że tu powinniśmy czekać do poniedziałku. Znaczy do jutra, przepraszam, do jutra. Tu jutro zgłoszenia, no i pewnie będzie decyzja, co dalej. Bo jest miękki lód, a ma przyjść mróz, więc jakby był miękki lód i przyszedł na to wiatr, no to by gładził, a w momencie, kiedy przyjdzie mróz po tych naszych kolejnach, no to będzie zryty ten tor i to jest niezbyt dobrze. Są zgłoszenia do regat w tej chwili. Każdy zgłoszony otrzymuje naklejek zaznaczonych z jego numerem żagla i co to za regaty EC 2023. Junior, bardzo dobrze się ma. Taki. A to tutaj trzeba mu zwalić. Wyrównamy poziomy? To są wanty, a to jest sztak. No i takim naciągaczem, ściągaczem pochylenie masztu można poregulować. Niektórzy jeszcze, czasami mi się też zdarza, używają tego przesuwu na szynie. Przesuwając maszt do tyłu się go usztywnia, przesuwając do przodu się go zmiękcza. No cóż jeszcze, wysokość żagla na falę, mniej lub więcej zbierania i wszystkiego po trochu. Jeżeli położymy wanty, poluzujemy, to odpuszczamy maszt troszeczkę na bok i ułatwia nam to jeżdżenie. Bojer jest mniej agresywny. W przypadku cięższych zawodników oni się mocno spinają, a ja po prostu to rozpinam. Kilogramy. Po co ten smar? No zmniejsza tarcie i przede wszystkim przedłuża żywotność korpusów, w których są oprawione płozy i szczęk, w których się obracają, więc ale przede wszystkim obniża tarcie. Jak to w mechanice? Przenosimy się z niegościnnej Łotwy na bardziej gościnną Litwę. Gościnną w sensie bojerowym oczywiście. W nocy ma przejść następny front i tak naprawdę to jutro rano będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Wygląda tylko na to, że te regaty będą krótkie, bo koniec tygodnia raczej nie będzie w ogóle sprzyjał bojerowcom. Zobaczymy. Jedziemy. Gdyby nie ta Łotwa, to byśmy robili o jakieś pewnie 500 km mniej, więc no ale tak to jest w bojerach. A na co się szykuję, no to się zobaczy. Myślę, że zacznę od jakiegoś głębszego żagla. Bo płozy to wiadomo, żeby tu nie zniszczyć docelowych. I główny cel na razie to zakwalifikować się do złotej grupy.
startuję w B, bo jeszcze nie startowałem w Mistrzostwach Europy ani Świata Seniorów, więc od razu zaczynam z grupy B. Tak naprawdę luksus życia spowodował, że młodzież ma wiele możliwości. W tym samym czasie mogą trenować w Hiszpanii, Francji czy Portugalii na południu Europy, gdzie mają ciepło, słonecznie i przyjemnie. Wielu z zawodników, którzy mogliby się ścigać na bojerach, wybierają jednak te rejony, przedłużając sobie sezon żeglarski, ewentualnie trenując przed sezonem, szykując się do nowego. To jest problem, bo teraz mało młodych ludzi zaczyna przygodę z bojerami. Ponieważ jeszcze jak ja byłem młody, to u nas to było naturalne, że jak kończyliśmy pływanie, to kładliśmy łódki na półkę i wyciągaliśmy bojery. Natomiast teraz, kiedy mamy możliwość żeglowania przez cały rok na wodzie, ponieważ można żeglować we Włoszech, w Hiszpanii, to te dzieci, które pływają w sezonie letnim, zimę często spędzają na zgrupowaniach właśnie za granicą. I za bardzo im o bojerach nie w głowie. Ale dziabaluga przyszła, ty już bojer rozmawiać. Ty, a to jest dziabaluga. Dziabaluga. Jurkowi bojer mówię, zaraz we mnie uderzy. Wiesz co, zazwyczaj zaczynają na Ice Optymistach. To są takie fajne, małe, mniejsze bojerki dla dzieci przeznaczone. A ciekawa rzecz jest, że to do nich się używa żagiel od Optymista, czyli z rozprzęg. No i tak właśnie zaczynają moje dzieci. W tej chwili już powoli wyrastają, także będą się przesiadały na DNA. Miesiąc temu w Estonii, bo udało mi się wyścig wygrać, pojechałem na bojery właśnie z moim synem, który szykował sobie Ice Optymista, więc regaty odłożyłem na bok. W dwóch pierwszych wyścigach nie wystartowałem, bo troszeczkę mu pomagałem ustawić łódkę. Pojechałem na trzeci wyścig i go wygrałem, także jak widać warto młodzież promować tutaj do naszego sportu, bo to przynosi wielkie szczęście. Z ostatniej pozycji. Tak, z ostatniej pozycji startowałem i wygrałem ten wyścig, więc to było rzeczywiście zdumiewające. Komisja opowie o 11, co będzie dalej, ale widać, że wiatr jest. Pytanie, czy starczy wiatru? Nie wiem, jak będziemy latać, bo z tego się może zrobić śnieg, a wygląda, że są szczeliny w wodzie. Attention, we start skipper meeting. Good morning everyone here in Lithuania. With some troubles we have ice, but still it's necessary to make bigger control at the lake. I did around 4 kilometers. I found one crack that's 5 to 10 centimeters open at some parts. If we mark it, you will be able to see it and it's okay. But question is, do you want to go and risk right now, or are you happy to wait for 1 or 2 hours with black flag? Ale wiesz, co mnie zdziwiło najbardziej, Jurek, że dwie grupy są. No tak. Na tym jeziorku to wiesz, no przecież to jest w ogóle, to już jest. Dzisiaj daje naprawdę 30% szansa na zagranie, bo przy tej wietrze 50 osób, a w B i tam latają no troszeczkę tacy, wiesz, to może być ciekawe. Obstawiam tak nawet mniej niż 50% szans, że dzisiaj polatamy, bo miał być bardzo słaby wiatr i nawet jak on przyjdzie, to już troszkę śniegu spadło, więc trochę nas to spowolni. Wczoraj nam od razu odwołali wyścigi, rano już dlatego, że ta szczelina tam była i nie mogliśmy latać, bo zrobiła się taka mokra kasza, która zamarzała i żeby nie popsuć lodu na dziś, dostaliśmy zakaz latania. As you see on the desk, the decision is to be sailed in 3 fleets because of safety reason. Lake is not too big and is also cracked maybe in the course, so it will be easier to pass it. It will be good if you can make 7 races, which is minimum for valid regatta, but I don't know what's about. Czekamy i będzie ściganie.
ale dopiero jutro. Attention, this is European Championship Bronze Fleet first race. The course is 4 times a lap. Attention, the flag is up! A jeszcze tam zobacz, na górze nie ma wiatru. Na dole? Metę robisz. Ale gdzie robisz metę? Na Nie dole? okrążasz na nie czas. To jedyna Krzyczeli, że czas. No jedyna, no jedyna. Oni nie czas na piwo, na kiełbasy się spieszą. 15 sekund. To wyglądało, że się zmieści, ale się nie spodziewałem się. Aż pytałem ich jeszcze raz na pewno. Jakoś w pierwszym kole był zapas, w drugim też. I tak dość szybko jeszcze jechał, no. Zostali i właśnie lewa cała nas wyjechała. Mi się wydaje, że jest bardzo duża specyfika ludzi, którzy uprawiają ten sport. Że to są jednak, każdy ma jakiś zdeterminowanie, charakter. To bardzo interesujący są ludzie, ponieważ to jest tak dziwny sport w pewnym sensie, tak trudny do uprawiania przez warunki, wyjazdy. To trzeba się naprawdę motywować, żeby to robić. Ale jeden dzień latania, tak jak my mówimy na bojerze, dobry dzień załatwia wrażenie na cały rok. I stąd, mi się wydaje, wszyscy wracają. W Ameryce jest lód, ale ja muszę na lód jechać 2000 km. Tutaj w ciągu jednego dnia teoretycznie w Europie można gdzieś pojechać na weekend, żeby polatać i zawsze jest 20-30 zawodników. To robi kolosalne wrażenie, jeśli chodzi o naukę. Jak się lata w 2, 3, w 4. To nawet jak ktoś ma dobre ustawienie, to ciągle nie wiemy, czy jest szybszy. Tutaj natomiast mistrzowie latają. Każdy kraj ma tych swoich liderów i dobrych zawodników, dlatego jest fajnie, że oczywiście Polacy w pewnym sensie ciągle, wydaje mi się, dominują, jeśli się patrzy na wyniki końcowe, ale zaczyna się robić interesujące. I to, że właśnie wszyscy siedzą, czekają i będzie wyścig i zobaczymy, co będzie dalej. Thank you for this nice weather. I hope we'll get soon some nice wind. So plan is to have maximum races, of course, today. We start from B qualifier race, and then A, B, A, C, and road. You know, I went over in I believe it was 2016 and 2018. I ended up winning the European Championships when I went there. In 2018, it was in Poland. And to be able to win a European Championships in Poland with all the great Polish sailors on the starting line, I mean, wow, that was the toughest, win I've ever had in ice boating. I mean, yeah, that's I think 2018 at the awards where Carol gave me this shirt, so I kind of wear it with pride and every now and then to different events. The Polish are fierce competitors, but I've always felt like they treated me with respect and didn't try to take me off the race course or anything like that. So I've always enjoyed my Polish competitors, my rivals. To jest amerykański? Masz? No. Nie, węgierski. Nie, tego, żeby pilnować, żeby wszyscy mieli sprzęt zgodny z przepisami, to znaczy równy, żeby wszyscy na równym sprzęcie startowali, a nie było
że ktoś sobie kombinuje jakieś zmiany. W przepisach jest taki sens, że to, co jest dozwolone, to może być wykorzystane, natomiast to, co nie ma czegoś wymienionego w przepisach, to jest zabronione. Znaczy, życie tam powolutku wymusza jakieś tam zmiany materiałowe. Kiedyś maszty były tylko drewniane, później były aluminiowe, potem pozwolono w drewno wklejać od środka laminat, potem pozwolono te drewno było określonej grubości, potem te drewno można było oblaminować z dwóch stron i tak tworzyły się maszty. W tej chwili są maszty z włókna szklanego czy węglowego. Już całkiem inny świat, już drewna nie ma. Zasada jest taka, że jednak to jest klasa, w której robi się elementy, które człowiek może, troszkę bardziej sprawny technicznie, może sam wykonać. Tu na przykład mam wszystkie elementy sam robiłem. Maszty, żagle, kłozownice, kadłuby, rumpel. Nawet bloczki z tyłu są też robione przeze mnie. Latam tylko na swoich żaglach. Dzięki temu nie ma możliwości, żebym nie potrafił kontrolnie pomierzyć innych. No bo po prostu sam to przerabiam. Najtrudniejsze są maszty, bo to trzeba zrozumieć, kłozownice. Trzeba zrozumieć istotę pracy sprzętu. Najprostszy wbrew pozorom to jest kadłub. To jest drewniane i to nie jest problem. Łozy są proste. Nawet tu linki mam samemu zaciskane i zaciskarki. Wszystko tu jest moje. Jestem mierniczym mistrzem świata Europy. Myślę, że dzięki temu, że trochę się znam na tym. Takich ludzi jest mało, bo ja robię dla synów. To jest akurat bojer syna. I tu ja jestem jako mierniczy, a on startuje, ale jeszcze latało 2 synów. W przyszłym roku może następny będzie latał, bo mu córeczka się urodziła. Także jest to zabawa, jednocześnie jestem konstruktorem z wykształcenia, jestem budowlańcem z uprawnieniami do projektowania, więc interesuję się tym od strony konstrukcji, zabawy konstrukcji. Powoli pewnie samemu będę kończył te latanie, ale jeszcze startuję, absolutnie. I tu sobie zaciągasz, regulujesz sobie tą gumę, nie? Jak ma ci naciągać. Na trzecim kółku to część zawodników jedzie tak, bo już głowy nie jesteś w stanie tak trzymać. Jak jest długi wyścig, to jest zajęte ciężko, nie? To ja sobie wymyśliłem taki, mechanizm regulacji, nie? Jak potrzebuję, to sobie zaciągam. Ja uważam, że to będzie taki już schyłkowy sport ze względu na zmianę klimatu. W zeszłym roku nie było warunków w Polsce, w tym roku nie było warunków w Polsce. Ja 1 dzień tylko latałem w Polsce w tym roku, gdzie kiedyś, raptem 5 lat temu lataliśmy cały sezon w Polsce. Polska była Mekką, tak naprawdę najlepsze warunki w Europie były w Polsce. Cała Europa się u nas ścigała. Nie wiem, te zmiany klimatyczne w tym sporcie są najbardziej widoczne. Jak zobacz, tutaj przejechaliśmy 7 dni wyrwani, jesteśmy w ogóle z życia zawodowego, rodzinnego. De facto 2 dni latania. Wiesz, zobacz, dzisiaj stoimy na środku jeziora, zimno, mokro. To trzeba charakteru, żeby to robić. Zimy w Europie są, że tak powiem, już można powiedzieć tak krótko na wyginięciu. Nie mamy dobrych zim. Regaty coraz częściej odbywają się już nawet nie na kontynencie europejskim, tylko gdzieś tam w Skandynawia. Gdzieś tam, coraz dalej. Także tak jak kiedyś my z Pomorza jeździliśmy na Mazury, to teraz już nie na Mazury, tylko dalej. Komandor mówi, że 2 do góry. Damy 2 do góry. Nareszcie latamy po tylu dniach walki, jeżdżenia, szukania lodu. Dobry. Distance 1 kilometer. Lap time limit 8 minutes.
wtedy? Bierz czas. Flagę trzeba. Flaga, gdzie jest? No już dawaj.